Tada! Witam wszystkich ciepło po świętach. Dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym materiałem, który będzie dotyczył rysowania kredkami. No i żeby nie przedłużać, przejdę od razu do rzeczy. Pracę z kredkami ułatwiają trzy rzeczy: papier, technika i mieszanie kolorów. W związku z tym, że kwestię papieru poruszałam nieraz, ten materiał podlinkuję pod filmem, skupię się dzisiaj na samej technice. Jeżeli będziecie chętni, to osobno mogę zrobić materiał o mieszaniu kolorów. Dajcie znać w komentarzach. No i to tyle ze wstępu. Zaczynamy! Na temat papieru już się wypowiadałam w wielu swoich filmach, dlatego tutaj po prostu powiem w skrócie. Korzystam z papieru barwionego, gładkiego i matowego bez faktury, najczęściej ze Strathmora, no i papier pod pastele, tylko że w tym przypadku korzystam ze strony, która nie posiada faktury. Ta część filmu będzie już bardziej rozbudowana, ponieważ postaram się w niej pokazać i omówić mój własny sposób kolorowania kredkami, który używam nie tylko przy polikolorach, ale każdych innych kredkach, jakimi się posługuję. Jest to moja indywidualnie wypracowana metoda, która niekoniecznie Was zaskoczy, jednak o tym, jak wyglądają nasze dzieła, nie decyduje tylko technika, ale również to, jak postrzegamy rzeczywistość i jak rozumiemy kolory, a każdy robi to inaczej. No i tak, przede wszystkim moją podstawą są zawsze naostrzone kredki. Grafit musi być zawsze ostry i to pomaga, zwłaszcza podczas pracy z polikolorami. Ułatwia to równomierne nakładanie koloru. W przypadku, gdy inne kredki dopuszczają lekkie stępienie, w polikolorach zawsze pilnuję, aby grafity były ostre. No. Kolejną rzeczą jest podkład kolorystyczny. Jego zadaniem jest całkowicie zakryć papier tak, aby nie przyświtywał on przez kolejno nakładane warstwy. Podkład nakładam bardzo dokładnie, jednym kolorem, mocno dociskając kredkę. Jeżeli podkład jest niedokładnie wykonany, to nie tylko papier będzie prześwitywał, ale i kolejne warstwy mogą się grudkować i źle nakładać. Szczególnie te kredki, które mają do tego tendencję. Podkład powinien posiadać kolor najjaśniejszy. Przeważnie jest to kolor dominujący, czyli taki, którego jest w danej przestrzeni najwięcej. Wszystko zależy od kolorystyki zdjęcia. Ponadto w jednym rysunku może występować kilka podkładów, np. podkład twarz, podkład włosy i podkład tkanina. Poza tym dobieranie koloru podkładu jest bardzo intuicyjne. Ogólnie chodzi o to, aby papier dokładnie był pokryty kolorem. Tak to mniej więcej powinno wyglądać, a jeżeli przeszkadza Wam ołówek, to można go przed przystąpieniem do pracy delikatnie wymazać gumką. Na taki podkład nakładam następne kolory. To, jakie wybieram, decyduje zdjęcie i jego kolorystyka. Przed przystąpieniem do pracy analizuję zdjęcie pod tym kątem, no i następnie po prostu to, co widzę i to, jak to widzę, przenoszę na papier. Kolory kładę pojedynczo, przechodząc od jasnych do ciemnych tonacji, ponieważ jasne kolory łatwiej skorygować niż ciemne, dlatego ciemne kładę na sam koniec. Kolejne warstwy nakładam bardzo delikatnie, potem stopniowo wzmacniam docisk, jeżeli uznam, że dany kolor jest zbyt słabo widoczny. Nakładam na siebie od 2 do 5 kolorów, które są widoczne w danym miejscu na zdjęciu. Jeżeli grafity kładzione są delikatnie, to możemy nałożyć więcej warstw, a kolory będą się ze sobą ładnie mieszać i przenikać. Jednak niezależnie od siły docisku, kredka musi być naostrzona, a powierzchnia dokładnie wypełniona. Kolejną rzeczą jest wykonywanie gradientów, kiedy jedna warstwa równa się jednemu kolorowi.
Chodzi o to, że w miarę pokrywania powierzchni zwiększamy lub zmniejszamy docisk ręki. Jak widać to w przypadku tego pomarańczu. Od lewej cieniuje go mocniej, od prawej delikatnie zanika. Druga rzecz to gradientowanie między dwoma kolorami. Tutaj chodzi o przenikanie się między sobą dwóch różnych kolorów. No i zespolenie ich w konkretnym punkcie. Tak jak tutaj na przykład łączę ze sobą od lewej pomarańcz, od prawej różowy. Punkt zespolenia będzie znajdować się mniej więcej gdzieś po środku. Podsumowując, kredka zawsze musi być naostrzona. Zawsze wykonuję pierwszą warstwę jako podkład i wypełniam dokładnie powierzchnię tak, aby papier nie prześwitywał. Kolejne warstwy nakładam delikatnie, stopniowo zwiększając lub zmniejszając docisk. Warto pamiętać, że intensywność koloru wynika również z nałożenia się na siebie dwóch różnych kolorów, a nie tylko z mocniejszego nacisku. To jednak wiąże się ściśle z zasadą mieszania barw, a nie techniką nakładania kredek, więc odkładam to na inny materiał. Następnie mamy gradientowanie koloru. Od mocniejszego docisku przechodzimy w lekki i odwrotnie. Kreski stawiamy obok siebie bardzo dokładnie. I na koniec gradientujemy ze sobą dwa kolory. Punkt przenikania powinien znaleźć się gdzieś mniej więcej po środku. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, miejsce to rozjaśniam jednocześnie blendując twardszą białą kredką. Jednak cały myk polega na tym, aby kredki były zaostrzone, a powierzchnia dokładnie pokryta kolorem niezależnie od tego, czy dociskamy mocno, czy nie. Wtedy warstwy się ładnie ze sobą będą przenikać, tworząc nowe odcienie kolorów. Poza dokładnością dużą rolę odgrywa również to, jak postrzegamy kolory i subtelność, z jaką rysujemy. Każdy ma inną i dlatego warto to rozwijać. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat przybliżył Wam nieco technikę rysowania i coś z tego uszczkniecie. Dajcie znać w komentarzach, czy stosujecie podobną metodę, jeśli nie, to jaką. No i przepraszam za dłuższą przerwę, ale zachorowało mi się i nie domagałam. Przepraszam również, że nie byłam w stanie odpowiedzieć na wszystkie komentarze, ale z jakiegoś powodu część z nich poznikała i nie wiem dlaczego. Chyba YouTube najwyraźniej coś pousuwał. Dajcie mi również znać w komentarzach, czy macie ochotę obejrzeć film o mieszaniu kolorów. Jest to temat dosyć obszerny i będę prawdopodobnie musiała nad nim troszkę popracować, ale jeżeli będzie dużo chętnych i za, to dlaczego nie? No, także to tyle na dzisiaj, no i tymczasem borem i lasem życzę Wam wszystkiego dobrego, no i trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.